Siemano, dzisiaj polecimy sobie z unboxingiem najnowszego setu Hot Wheels Silver Series Fast and Furious, czyli zestawu półpremek z Szybkich i Wściekłych. Mam tutaj cały fabryczny karton o numerze HNR 88979H i dzisiaj sobie go otworzymy, sprawdzimy jak wygląda cały zestaw. No i oczywiście cały set przerobimy sobie na luzaczki, czyli po prostu wyjmiemy wszystkie Hot Wheelsy z opakowań. A modele z tego setu będziemy mieli do czego porównać, bo przygotowałem sobie tutaj kilka Supr. Mamy Suprę RLC, zwykłego mainline'a, Suprę Premium, no i Suprę taką można powiedzieć, że pół premium, ona jest z tego starszego 5-paka z Szybkich i Wściekłych. Dodatkowo przygotowałem dwa Skyline'y, mainline'a, Hot Wheelsa ID, go jeszcze nigdy nie otwierałem, więc będziemy mieli okazję po prostu pierwszy raz go otworzyć. A tutaj z prawej strony mam jeszcze Eclipse'a, czyli w sumie moje ulubione auto z Szybkich i Wściekłych, jednego po wheel swapie, a drugiego zwykłego fabrycznego. No i nie ma co przedłużać, lecimy z unboxingiem. No i możemy otworzyć ten karton i sprawdzić co jest w środku, ile mamy tutaj setów, co jest z powtórkami, zaraz tego wszystkiego się dowiemy. I naszym oczom ukazują się te piękne modele półpremium z Szybkich i Wściekłych. Taki karton zawiera 24 modele, set składa się z 5 autek i takich setów w tym kartonie są 4. I dodatkowo jeszcze mamy 4 auta jako powtórki i powtórkami jest biała Supra, powtórką jest Skyline, pomarańczowa Supra i Fordzik. Eclipse'a przypadają 4 sztuki na karton. Wyjąłem jeden zestaw, tak on się prezentuje, zaraz omówimy każde auto po kolei. A jeśli wy chcielibyście mieć taki zestaw u siebie, to informuję, że jest on już dostępny na Krajen.pl, a jego cena to 80 zł. Dodatkowo mamy też go wystawionego na Allegro, ale niestety przez prowizję tam jest kilka złotych drożej. Linki znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu, a my lecimy z unboxingiem. No i z autkiem 1/5 w tym secie mamy Mitsubishi Eclipse z 1995 roku. A pierwsze co, rzućmy okiem sobie na samą kartę, bo wygląda ona naprawdę nieźle. Auto stoi na ulicy, w tle mamy ładny widok na pustynię, no i śliczne pasmo gór. Muszę przyznać, że zalatuje to takim trochę klimatem z Forza Horizon 5. Jedyne co by się tu mogło nie zgadzać, to że Forza Horizon 5 była z tego co pamiętam inspirowana Meksykiem, no a tutaj mamy żółty pas, a wydaje mi się, że żółte pasy mamy w Stanach, a w Meksyku chyba są normalne białe. Tutaj mogę się mylić, no ale nie jest to główny temat, wróćmy do tej pięknej karty. Oczywiście ona tutaj na dole jeszcze ma logo Fast and Furious, czyli właśnie Szybcy i Wściekli. No i trzeba podkreślić, że cały zestaw sygnowany jest tutaj Brianem O'Connorem, w zestawie są tylko i wyłącznie jego auta. Tył karty klasyczny dla półpremek, nie jest on tutaj laminowany w żaden sposób, wygląda on bardziej jak tył zwykłych mainów. Tutaj w prawym górnym rogu oczywiście mamy wszystkie autka, które znajdziemy w tym zestawie. I Eclipsik uwolniony. Pierwsza i najważniejsza rzecz, to Eclipse jest jedynym autkiem z tego zestawu na metalowym spodzie i to moim zdaniem jest naprawdę ogromnym plusem. Drugie co przychodzi tutaj na myśl do zobaczenia to kółka, no i są to już klasyczne kółka z tych Silver Series. Bok auta wygląda naprawdę dobrze, to tutaj malowanie nałożone metodą tampon druku najpewniej. Wygląda spoko, nie ma tutaj jakiejś pikselozy, jest naprawdę ok. Również mamy tutaj detale na dachu, o jak już patrzymy na dach to od razu możemy zerknąć do bagażnika, bo mamy tutaj dwie butle z nitro, więc jeśli ktoś robi customy, to jak najbardziej można go rozebrać i pomalować te dwie butle na, wiecie, niebiesko, napis NOS i wyglądałoby to o wiele lepiej. Przejdźmy sobie do karbonowej maski. Ona tutaj ma nałożoną taką strukturkę, która ma przypominać karbon. No i muszę przyznać, że ta maska również wygląda bardzo przyzwoicie, bardzo fajnie. Rzućmy okiem sobie, jak to wygląda z przodu. Mamy tutaj światła. Musiałem się jeszcze przyjrzeć, czy na pewno te tutaj tampon druki są trafione, ale tak, są trafione. Światła są na odpowiednim miejscu, nie są przestrzelone, wiecie, nie są ani za nisko, ani za wysoko, wyglądają naprawdę ok. Całkiem ważną sprawą dla wielu pewnie jest to, że model posiada lusterka. No i tak, Eclipse posiada lusterka, więc dodaje to realizmu, ale to do czego niektórzy na pewno się przyczepią w komentarzach jest to plastikowy spoiler. Zaraz porównamy sobie go z drugim Eclipsem, bo w drugim spoiler mam metalowy. Ale zanim to, rzućmy okiem jeszcze na tył. Mamy tutaj taki tylny pas świateł zrobiony. No i jak widać tutaj na lewym świetle ten tampon druk jest jednak przestrzelony. Zobaczcie, z prawej jest ok. W linii, lewy jest strzelony troszeczkę za wysoko, no ale w tej półce cenowej raczej będzie się to czasami zdarzać. I tak pewnie jest lepiej niż w mainach, ale może troszeczkę gorzej niż w premkach. Z tyłu fajnie, że jeszcze jest rejestracja, no i wydeszek klasycznie, można by go pomalować na srebrno, ale podsumowując,
Eclipse, no moim zdaniem jest naprawdę świetny i powtarzam się, ale no jeśli chodzi o sylwetkę samochodu, to jest to chyba moja ulubiona fura z Szybkich i Wściekłych. A do porównania mamy troszeczkę starszą, można powiedzieć, że półpremkę, zobaczcie, wtedy jeszcze nie było tego brandingu Silver Series, wtedy to się nazywało po prostu serie tematyczne, no obecnie jednak Hot Wheels większość wypuszcza pod marką właśnie tego loga Silver Series, ale są również serie, które nie mają loga Silver Series, na przykład Neon Speeders dalej wychodzi pod zwykłym logiem Hot Wheels, czy chociażby Ultra Hotsy, one też mają zwykłe logo. No ale wracając tutaj do tej troszeczkę starszej karty, no to muszę przyznać, że nowa podoba mi się bardziej, jednak ma lepszy ten widok w tle, ale to co na plus w starszych kartach, tych Szybkich i Wściekłych, to było to, że tutaj mieliśmy taką informację, z którego filmu pochodzi dane auto. To było naprawdę fajne. I szkoda, że tego w tych nowych kartach już nie kontynuują. No i tutaj u góry mam Eclipsika nieprzerobionego, więc zobaczcie, po prostu chcę wam go pokazać, żebyście zobaczyli, jakie kółka tutaj dawali. Wtedy jeszcze nie było kółek tych półpremkowych, więc one nie przechodzą tutaj na wylot. Są to takie zwykłe kółeczka mainline'owe, natomiast w tych nowych półpremkach one są jakby takie bardziej, no nie wiem, 3D, wiecie, przechodzi po prostu na wylot te wszystkie tutaj ramiona tych felg. A weźmiemy sobie tego, którego mam po Wheelswapie, no bo on oczywiście kartę ma otwartą. Z tego co ja tutaj kiedyś dorobiłem, to po prostu z takich tulejek elektrycznych zrobiłem wydech, całkiem niezła, wielka tuba. No i poleciał jeszcze Wheelswapik, żeby troszeczkę to lepiej wyglądało. I w sumie z prac przy tym modelu to by było na tyle, czyli wydeszek i po prostu lepsze kółka. Ale ten model, on jest starszy, również ma lusterka, ale to są dwa zupełnie inne odlewy, po prostu przez ten spoiler, który za sekundkę sobie porównamy. I starsza Mitsuba miała plastikowy spód. Nie jest to metal, jest to zwykły plastik. No i w sumie jak mamy te dwie sztuki, to od razu widać, że nawet kolor się różni. Ta z prawej to jest ta nowsza, ma bardziej taki limonkowy kolor, a starsza Mitsuba ma taki kolor bardziej neonowo-zielony, mniej w taką limonkę wpadający. Jeśli chodzi o jakość nadruku, dach jest tak samo, ale maska w starszym modelu jest o wiele gorzej zrobiona. Tutaj na podszybiu mamy jakieś prześwity. No i sama czcionka tego karbonu również wygląda inaczej niż na tym nowym odlewie. Nie wiem na ile odda to kamera, no ale są tu dwie różne jakby takie czcioneczki tego karbonu. Nadruk na boku to praktycznie to samo. Tył również podobny temat. Zmienili co prawda rejestrację. No i jednak w tym nowszym tutaj wydaniu wygląda to lepiej. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy jakieś chyba światła, nie wiem co to mogłoby być, te srebrne. I rejka jest troszeczkę bardziej dokładna niż w tym starym odlewie. I zwróćmy sobie uwagę teraz na spoiler. Klasycznie jedni wolą plastikowe spoilery, drudzy wolą metalowe. To tak naprawdę chyba zależy od gustu. Ja od siebie tylko dodam, że ten plastikowy po prostu zawsze wygląda troszeczkę bardziej proporcjonalnie. No i w tej półce cenowej, czyli tych około tam 15-20 zł, no to plastikowy spoiler dodaje po prostu więcej takiego, można powiedzieć, 3D. Więcej się dzieje na tym aucie, no bo jest on czarny, a jak robią odlew w tym stylu, no to nie będą osobno, wiecie, lakierować spoilera, więc spoiler na tego typu odlewie metalowy zawsze będzie w tym samym kolorze co nadwozie, no a plastikowy trochę dodaje tego 3D, więc jeśli ktoś nie planuje robić customów, tylko zostawić sobie model taki jaki jest, no to moim zdaniem chyba lepsze faktycznie są plastikowe niż metalowe. Plastikowy jest o wiele gorszy pod customa, no bo go przelakierować ciężej, łatwiej sobie przelakierować taki zwykły metalowy. Model numer 2, czyli legendarna już Toyota Supra, 4. generacja, no totalny klasyk. Karta, jak widzicie, to jest to samo, zmienia się tak naprawdę tylko i wyłącznie autko. Fajnie, że jak i w Eclipsie, jak i w Suprze mamy dobre felgi, bo jednak czasami zdarza się, że Mattel da inne felgi na aucie, a inne na grafice. Bardzo porządnie zgrzane te opakowania, aż się trochę ciężko otwiera, ale tak, superka również uwolniona. No i pierwsze, na co ja zwracam uwagę, plastikowy spód, to wiadomo, że na minus. Kółeczka bardzo fajne, przyjemne, wyglądają całkiem ok. Malowanie na boku wykonane dokładnie, nie ma tutaj jakichś odprysków zbyt dużych tej farby, wygląda spoczko. Tampon druki tutaj świateł z przodu wyglądają, myślę, że przyzwoicie, nie jest najgorzej. Fajny znaczek Toyoty. Fajnie, że jest taki mały, bo widziałem przecieki teraz Ferrari SF90 i tam faktycznie zrobili chyba trochę za duży znaczek na masce. Tutaj w Toyocie dobrze ten znaczek wygląda. W Suprze mamy oczywiście metalowy spoiler, każda Supra, czy to premka, czy to półpremka, czy mainline ma właśnie taki spoiler. Póki co tylko i wyłącznie w RLC dostaliśmy zwykły fabryczny spoiler z Supry, a każde inne mają ten taki wielki. Z tyłu modelu brakuje tak naprawdę tylko i wyłącznie rejestracji, ale oprócz tego jest dużo detali. Mamy światła, logo Toyoty, logo Supry, tutaj jeszcze logo Toyoty, światło stopu, no detali jest naprawdę sporo. U mnie te druki są może minimalnie przesunięte do góry, ale nie jestem jakoś mocno zły na to, że tak powiem.
powiem. Wydeszek, klasycznie, można go przemalować na srebrno i będzie troszeczkę lepiej. A Suprę porównamy sobie do... No ja niestety nie mam Supry premki do porównania, ale mam 2 pięciopaki, a w nich jest tutaj Supra po wheel swapie zrobionym przeze mnie oraz taka zwykła fabryczna, więc porównamy sobie do nich. Oczywiście porównamy sobie do fabrycznej, ale chcę wam pokazać jeszcze tą. Ją robiliśmy sobie chyba ponad rok temu na live'ie na TikToku. No i co tutaj zostało zrobione? Poleciał wheel swapik na kółeczka oczywiście na gumach, dostępny na krajen.pl, zapraszam serdecznie. Nice. Rozwiercone, nagwintowane, skręcone, zrobiony wydeszek dokładnie tą samą metodą, czyli po prostu tulejki takie do kabli elektrycznych, jedna w drugą wsadzona, przyklejona, no i mamy wielką tubę taką w Suprze, JDM-owa wielka tuba. Z tyłu domalowałem jeszcze światła, wyglądają, no... Ujdzie, nie ma tragedii. No i jeszcze dokleiłem tutaj rejestrację taką metalową w skali 1.64. Dobrze ona wygląda, ale już widzę, że tutaj na tym starszym odlewie brakuje nam loga Toyoty, no ale nie ma co się przyczepiać, bo to w sumie ten starszy odlewik to jest chyba trzeba go liczyć jako zwykłego maina, a nie jako półpremkę. Tak mi się wydaje, że to trzeba po prostu traktować jako zwykłego mainline'ika, no bo on normalnie z tyłu nic nie ma, więc jest malowany jak zwykły mainik. Z lewej mamy tą półpremeczkę, z prawej tego, no powiedzmy, że maina z pięciopaka, tak? No i odcień, jak ja tutaj na żywo widzę, troszeczkę się różni. Z lewej strony ten odcień jest bardziej żywy, bardziej neonowy. O, i co ciekawe, zobaczcie, jest zupełnie inny projekt tych przednich świateł w tych modelach. To nie są te same światła i wydaje mi się, że ta nowsza półpremka ma je zrobione lepiej niż ta starsza półpremka. No oczywiście mainline z pięciopaka, kurczę. Ciężko tutaj operować słownictwem. No tył w tym powiedzmy mainie jest pusty, więc to jest no przepaść tutaj jest między tymi dwoma sztukami. Boki dosyć podobne, no ale tak, kurczę, ta nowa półpremka, szczególnie w tym pułapie cenowym 15-20, no wypada dużo lepiej niż ta starsza pomarańczowa. Nie mam jak porównać do premki, ale mam jeszcze na przykład zwykłego mainika pod ręką, no to on jest zielony tutaj z taką czarną grafiką na boku. Jeszcze nie mam żadnego luzaczka, więc przepraszam, że przez karton wam pokazuję. Chciałem zwrócić uwagę na lampy. Kurczę, i w mainline'ie też jest zupełnie inny projekt lamp. Lol, każda Supra chyba ma inaczej lampy. Jeszcze weźmiemy sobie zwykłą premkę, nie pomarańczową. Premeczkę mam taką, zwykłą białą. Świetna jest, z setu Toyoty. No i rzućmy sobie okiem tutaj na premkę Supry. Oczywiście, no, odlew jest ten sam. Premka ma co prawda metalowy spód. Popatrzmy na tyły. No i w półpremce brakuje tylko i wyłącznie rejestracji, zobaczcie. W premce jest tylko rejestracja więcej. Nie wiem, na ile dobrze będzie widać te lampy, ale troszeczkę się różnią. Ta z premki ma bardziej podobne do tej z mainline'a. No ale premki nie będę otwierał, bo mi po prostu szkoda, mam tylko jedną. Za to mam jeszcze luzaka RLC. Szybki rzut oka na błysk Spectra Flame'u. Błysk się zgadza. To jest w ogóle ta Supra, w której mi się maska nie domyka. Ale rzućmy sobie okiem na światła. I wydaje mi się, że w ogóle półpremka ma lepsze światła niż RLC. W RLC te światła są trochę może za mało 3D zrobione, za mało się w nich dzieje. One są tak naprawdę po prostu takie biało-srebrne, zwykłe kółka, brakuje w nich cieniowania. Te półpremeczki może minimalnie lepiej siedzą. Kurczę, ciężko to ocenić, ale jak tak patrzę sobie z góry na jedne i drugie, to w premeczce trochę za bardzo się w oczy rzucają takie właśnie, że nie ma na nich cieniowania. No jak ktoś by był ciekaw, to tak prezentują się jeszcze tyły. Tutaj Supra Mark IV RLC, obok zwykła półpremeczka właśnie z setu Szybkich i Wściekłych. W tym RLC-ku najlepszy jest tak naprawdę spoiler. No jest to pierwsza Supra, którą dostaliśmy z fabrycznym spoilerem, a nie z tym wielkim spoilerem. Jednak fabryczny bardziej mi się podoba. No i jak ktoś nie widział, to w RLC-ku mamy targę, czyli tą górę tutaj można zdjąć i mamy po prostu targę. Numer 3 na 5 w tym zestawie to Nissan Skyline GTR BNR 34. Karta klasycznie to samo, tym razem po prostu jest Sky. Kółeczka się zgadzają, więc lecimy z unboxingiem. Skyline'a jeszcze żadnego nie miałem w kolekcji, takiego właśnie R34 z Szybkich i Wściekłych, oprócz tego ID-ka, więc naprawdę się cieszę, bo Sky z półpremek, ten z poprzedniego setu, na necie chodził już po kilkadziesiąt złotych, a może i powoli już tam do 100 dobijał. No ja osobiście cieszę się, że ten wyszedł, bo mogłem sobie go zgarnąć za naprawdę dobre pieniądze. No co, malowanie przez bok, wszystko tutaj się ładnie zgadza. Niestety plastikowy spód, kółeczka, półpremeczki z tyłu, brakuje rejestracji, ale mamy światło,
światła, mamy logo GTR, więc to jest ok. No spoiler w tym samym kolorze co reszta nadwozia, ale tutaj nie ma się do czego przyczepić w tej cenie. Pasy na masce i z przodu mamy światła. Wyglądają całkiem przyzwoicie. Skylining naprawdę fajny. Możemy sobie go porównać oczywiście najpierw do mainline'a, później do ID. Mainline, którego mam, to rok 2019 i w mainie nie ma malowania na boku, więc oczywiście będziemy mieli malowanie z przodu i z tyłu, a może niekoniecznie, bo patrzcie, z przodu main nie ma malowania, bo z przodu ma 2 pasy na masce, więc Mattel zamiast malowania na boku to zrobił tutaj, proszę bardzo, u góry malowanie, mamy pasy, za to nie ma przodu, więc to jest ogromny minus. Co ciekawe, w ogóle tego Skya można było jako STH zgarnąć wtedy. No ja STH niestety nie mam, ale półpremeczka ma malowanie. Nie ma malowania na dachu, co prawda, ale w Szybkich i Wściekłych nie było malowania na dachu chyba, nie? Tylko maska, więc to jest git. Jeśli chodzi o tył, Mainik ma tutaj wszystko, co potrzeba. Ma jeszcze dodatkowo nawet logo Hot Wheels. No tutaj w przypadku tego z Szybkich i Wściekłych loga Hot Wheels nie potrzebujemy, ale myślę, że to będzie świetnym porównaniem. Mamy tutaj Skyline'a z serii ID, jeszcze go nie otwierałem, więc pierwsze otwarcie Skya. A, jeszcze z drugiej strony muszę przeciąć. ID-ki można tylko przez okienko podglądać, ale wyciągniemy sobie i zobaczymy, jak wygląda luzak. On oczywiście jest w wersji zamak, czyli on nie ma lakieru, tylko ma goły metal i na to ma te tampon druki nałożone. No i moi drodzy, tak prezentuje się Skyline ID. Również mamy pasy na masce. Mamy tutaj zrobione światła. Światła są trochę inne. No i chyba bardziej mi siedzą w ID-ku niż w tej półpremce. I w ID-ku, co fajne, tutaj mamy jeszcze takie pomarańczowe obrysówki, tak? Pod spodem. Modele od boku wyglądają tak. No odlew to jest ten sam. ID ma plastikowy również spód, nie ma metalu, bo one mają ten chip NFC. Tyły tych modeli. W ID-ku trochę więcej tematu tutaj jest, ale widzę, że u mnie rejestracja jest troszeczkę nietrafiona. Zobaczcie, ona trochę tutaj za mocno w lewo wyjechała, ale oprócz tego jest spoko. Są światła, logo GTR-a, sporo się dzieje z tyłu. No i kolorystycznie, kurczę, ten niebieski zupełnie inny, co? 2 zupełnie inne odcienie niebieskiego. Wydaje mi się, że temu z lewej bardziej bliżej do oryginału niż temu ID-kowi. ID jeszcze mają takie kółka dedykowane w sumie tylko i wyłącznie pod ID. W żadnej innej serii ich nie było. Auto numer 4×5. No i prowadząc sklep internetowy widzę, że niestety Ford Escort RS 1600 z 1970 roku cieszy się najmniejszą popularnością. No jednak większość osób kupuje ten set tylko i wyłącznie dla Supr, Eclipse'a. No i Skyline'a, ten Escort jest bardzo mocno pominięty, wiecie o co chodzi. Lecimy, otwórzmy, sprawdźmy jak wygląda. Escorta żadnego do porównania, wydaje mi się, że nie mam. Może mam gdzieś jakiegoś Mainika, kurczę, nie interesowałem się za bardzo tym modelem, ale od razu widzimy, że ma lusterka, więc to na pewno na plus. Kółeczka półpremek złote, odlew sam wykonany chyba całkiem ok. Co ciekawe, mamy w środku srebrny taki chromowany środek, szyby w miarę przezroczyste. O, kierownica po prawej stronie, a nie po lewej, dopiero teraz to zauważyłem. Przód modelu, mamy tutaj te takie lampy rajdowe, ok, wymalowane są na biało, dodatkowo zwykłe światła. Fajny akcent jest tutaj w postaci tego, że klamka jest na srebrno pomalowana. To taki minimalny detal. O, ej, patrzcie, w ogóle ten model ma lusterko tylko z prawej strony. To pewnie tak wychodziły te auta, co? Okej, to jest ciekawe, że tu jest lusterko tylko z prawej. Fajna ciekawostka. Może tak jakoś w filmie było, co? Nie wiem, z której to jest części, tak naprawdę. Właśnie w necie zobaczyłem, że to jest Szybkich i Wściekłych 6. 6 chyba nie oglądałem, na pewno do 5 oglądałem. Nie wiem, czy dalej mi się chciało. Pewnie coś tam kątem oka jak w telewizji leciało, ale raczej wydaje mi się, że trochę zniszczyli te filmy z każdym nowym filmem, no chyba po prostu coraz gorzej. Zanika ten klimat starych, fajnych aut, wiecie, przerabiania fur. Wydaje mi się, że w tych nowych Szybkich i Wściekłych liczyły się tylko po prostu drogie auta, no a zanikł gdzieś ten właśnie motyw tuningu. Wracając do Escorta, tak się prezentuje z tyłu. Jest tutaj trochę detali. No model, nie ukrywam, przeze mnie też raczej pominięty, nie jestem jakimś jego fanem, ale pewnie ma swoich zwolenników, fanów, tak się chyba mówi. No i zwieńczenie tego zestawu, model 5×5, kolejna Supra, biała Supra. Jest to tak zwana Goodbye Supra, bo pochodzi ona z tej sceny, gdzie żegnamy właśnie Briana O'Connera, więc na pewno jest to legendarne auto. Superkę sobie otwieramy i patrzymy jak wygląda. Z przodu światła te same co w pomarańczowej, znaczek Toyotki, mega clean look.
Kurczę, fajnie wygląda biała, nie? Taka bardzo clean. Z tyłu jeszcze tutaj na czerwono tak naprawdę jakaś obrysuwa, czy coś takiego. Z tyłu brakuje rejestracji, ale to można szybko dokleić. Największy minus tej białej Supry to jest to, że ma czarne szyby i w ogóle nie widać, co jest w środku. Zobaczcie, bierzemy sobie pomarańczową. Podbiłem trochę jasność, żebyście widzieli, i w pomarańczowej, zobaczcie, tu jest kierownica, normalnie widać środek, a w czarnej, no jest... Znaczy w białej jest po prostu no czarna szyba, totalnie środka nie widać, czyli jak ktoś chce sobie pod customy brać Suprę, to zdecydowanie lepiej wziąć pomarańczową. No i tak prezentuje się cały zestaw. Ja nie będę ukrywał, że najbardziej podoba mi się z niego Mitsubishi Eclipse, kozacko, że jest na metalowym spodzie. Później fajna jest również Supra, Skyline, świetne modele pod customy, albo po prostu żeby dodać je do kolekcji. Niestety najmniej przypadł mi do gustu Fordzik, no ale mimo Forda uważam, że w tej cenie, czyli plus minus te 80 zł, no to jest to chyba najlepsze, co obecnie można kupić, szczególnie jeśli ktoś jest fanem aut JDM. Mam nadzieję, że unboxing się podobał, to by było tyle na dzisiaj, do następnego, cześć!